A teraz zapraszamy na spotkanie autorskie. Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kazdebkę i Hubertem Klimko-Dobrzanieckim, które poprowadzi Andrzej Drobik. Dzisiejszych gości chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać. Pan Grzegorz Kazdebka jest jednym z najbardziej cenionych książek dla dzieci. Jego nazwisko jest znane nie tylko polskim, ale również zagranicznym czytelnikom. Niepokorny i zaangażowany w sprawy społeczne pisarz. To ja muszę powiedzieć o ciekawostkach, których dowiedzieliśmy się o panu Hubercie Klimko-Dobrzanieckim, ponieważ on, drodzy państwo, przespał upadek muru berlińskiego, będąc tego dnia w Berlinie. Spotkał się z królową Danii Małgorzatą, kupując ziemniaki w sklepie jednej z sieci, a na Islandii, to jest jeszcze bardzo ważna informacja, a niedawno dowiedział się o swoich greckich korzeniach. Zanim goście pojawią się na scenie, jeszcze dwa ważne komunikaty. Organizatorzy bardzo proszą osoby, które pobierają słuchawki, o ich oddawanie. I jedna ważna informacja, oprócz tych siedzeń, które państwo mają do dyspozycji pod sceną główną, jest jeszcze cała loża. Można po tych schodkach metalowych wejść do góry i mieć też świetny punkt widzenia. A teraz już zapowiedziane przez nas spotkanie autorskie z panem Grzegorzem Kazdebką. Oddajemy im scenę. Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym spotkaniu na scenie głównej. Było spotkanie bardzo naukowe, teraz będzie spotkanie bardzo literackie, ale myślę, że też bardzo koleżeńskie. Z nami Hubert Klimko-Dobrzaniecki. Dzień dobry Państwu. I Grzegorz Kazdebkę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, ta rozmowa, którą będziemy w trybie dość szybkim, bo mamy na nią pół godziny, a panowie lubią dobre, długie odpowiedzi, ale spróbujemy sobie to w miarę szybko przeprowadzić. Królik po islandzku, książka łajdackiej opowieści z żartem w tle, ale ja mam wrażenie, że panowie, że to jest książka w dużej mierze, która wyrosła z waszego koleżeństwa, przyjaźni. Pogadajmy o tych waszych relacjach na początku. To znaczy my się cały czas poznajemy, a nie znaliśmy się bardzo blisko jeszcze pisząc tę książkę. Grzegorz. Nie, pomysłodawcą... Tak szybko musimy mówić. Mając świadomość tego, że spotkanie nie może być nazbyt długie, to powiem pokrótce tylko, że książka jest opowieścią dwóch facetów, wyznamy to Hubercie, prawda? Już po 50, którzy wciąż bardzo lubią smakować życie, a może nawet bardziej lubią je smakować niż kiedyś. I w książce Królik po islandzku zaproponowaliśmy naszym czytelnikom poznanie naszych twarzy niekoniecznie znanych z wcześniejszych dzieł, zwłaszcza moich, autora książek dla dzieci. Pokazaliśmy smaki życia, które zawsze nadawały naszemu życiu rzeczywiście takiego aromatu atrakcyjnego. Te smaki to literatura, która w obu wypadku i mnie i Huberta była bardzo ważna, to muzyka, to oczywiście kobiety, wino, a także jedzenie. I jedzenie jest częściowo bohaterem tejże książki, bo wprawdzie nie jest to książka kucharska, to bardzo mocno podkreślam. Myśmy przygotowali dania literackie, a nie przepisy kulinarne. Niemniej po każdym z naszych opowiadań, ich jest aż 30, opowiadań, które bardzo wyrastają z naszego życia, po każdym z naszych opowiadań są przepisy kulinarne na potrawy, które potrafimy zrobić, a przy okazji, które kojarzą nam się z opisywanymi historiami, bo te potrawy pełnią rolę takiej prustowskiej Magdalenki, czyli są wehikułem czasu, które nasze wspomnienia ciągną wstecz. Pomysłodawcą napisania książki był Hubert Klimko-Dobrzaniecki, który przez długie lata, jak wyznaje na spotkaniach autorskich, szukał współpartnera bądź współpartnerki do jej napisania, bo z jakiegoś powodu Hubert nie chciał pisać książki sam, a znalazł mnie na festiwalu Big Book w Warszawie, gdzie za kulisami już po części oficjalnej pozwoliłem sobie na powiedzenie paru dowcipów, których niestety nie mogę powiedzieć publicznie. Hubert, wysłuchawszy ich, uznał, że oho, to jest chyba ten facet i zaproponował, żebyśmy napisali, jeszcze nie wtedy od razu, ale potem mailował, żebyśmy zapisali książkę, która już jest, Królik po islandzku, królik adwentowy w tym wypadku w grudniu na Śląsku. To ja może zahaczę tego. Hubercie, dlaczego nie chciałeś napisać tej książki sam? Bo ja ogólnie piszę książki sam i sobie pomyślałem, że chciałbym znaleźć taką osobę, która będzie oczytana, wyoglądana, będzie inteligentna, będzie potrafiła pięknie pisać, będzie lubiła jeść, będzie potrafiła też gotować. Będzie mała różnica pokoleniowa albo w ogóle jej nie będzie. I ja powiedziałem o tym pomyśle mojej agentce ówczesnej. Ona powiedziała, nie ma takich ludzi.
Nie ma takich ludzi, których szukasz. Więc tak jak żeś wspomniał, spotkaliśmy się 6 lat temu na Big Booku i niestety też nie mogę przytoczyć tej anegdoty, ale pomyślałem, że to jest właśnie ta osoba. A z pomysłem nosiłem się jeszcze wcześniej. Tutaj Państwu uchylę rąbka tajemnicy, że no, to jest festiwal nauki, czyli podejdziemy do tego naukowo, bez tajemnic. Nauka nie powinna mieć tajemnic. Otóż nasze ostatnie dziecko, a mieszkałem wtedy na Islandii, było strasznym jatkiem. Ja sobie przypomniałem, że moja ciotka kiedyś przyrządzała królika. Miałem chyba 5 lat wtedy na Dolnym Śląsku. To był Sylwester. I mówiła, słuchajcie, dzieci, tam były też moje kuzynki, słuchajcie, dzieci, jak kiedyś będziecie miały dzieci, a te dzieci nie będą chciały jeść, to mięso z królika jest najlepsze. Ja wpadłem na pomysł, że znajdę króliczynę w Reykjaviku, w supermarkecie i powiedziałem o tym żonie. To też był Sylwester akurat. Agnieszka, moja żona, powiedziała, słuchaj, ale ja nie widziałem nigdzie tutaj królików w supermarkecie. Ja poszedłem do supermarketu w Reykjaviku, do kilku. I ci sprzedawcy się na mnie wszyscy patrzyli jak na wariata albo na mordercę, tak? Ale proszę Państwa, ponieważ jestem z Polski, no to poszedłem do sklepu zoologicznego i tam znalazłem królika i reszty nie mogę powiedzieć. Ale mogę powiedzieć, że o tym Grzegorzowi napisałem i on po tej długiej naszej już trwającej kilkanaście miesięcy korespondencji zamilkł. Ja mówię, Boże, pierwszy raz współpracuję z autorem literatury dla młodzieży i dla dzieci. Może oni mają jakieś inne podejście do zwierząt. Obraziłem, straciłem. Przestraszyłem człowieka. Tak, wspaniałego partnera. I jeszcze ci szybciutko też dodam, że chciałem, żeby to była też literatura pokoleniowa, tak, opowiadająca o naszym pokoleniu, więc nie mogłem sam o tym też pisać. Chciałem mieć partnera albo partnerkę, która by dała świeże spojrzenie na te sprawy, które żeśmy wszyscy przeżywali. No, szczęśliwie ten mail opisujący zakup królika w sklepie zoologicznym w Reykjaviku trafił na spam, Grześ się odezwał, no i książka jest. Tak, a od razu zdradzimy, że w książce, w której pojawiły się te przepisy kulinarne, wprawdzie jako margines, jako bonus wyłącznie dla czytelników, ale one są, w te przepisy musimy uprzedzić, to nie są przepisy, którymi się kłaniamy w pas wegetarianom. Lubimy kuchnię wegetariańską, doceniamy, wiemy, że w niej teraz dzieją się rzeczy najciekawsze w światowej kuchni, no ale opisując PRL nie mogliśmy udawać, że jedliśmy steki z kalafiora, bo ich wtedy nie było po prostu. Także jest to podróż sentymentalna. Ktoś w jednej z recenzji, mamy to szczęście, że recenzje, które do tej pory o sobie przeczytaliśmy, były zaskakująco dobre i bardzo nas to cieszy, ale ktoś w jednej recenzji zaznaczył, że książka jest idealna dla czytelnika, który da się opisać liczbą 40+, no bo są rzeczywiście tam takie odniesienia do wydarzeń, które szczególnie 40-50-latkom wydadzą się bliskie. Słuchanie listy przebojów Marka Niedźwieckiego, nagrywanie, czyli oficjalne piratowanie utworów muzycznych dzięki Tom Beksińskiemu w radiowej dwójce, wyjazd za granicę. Nawet rozumiał, prawda? Jak tak, wyjazd pierwszy za granicę, a cóż kiedyś nazywaliśmy za granicą NRD bądź Czechosłowację. No te wszystkie fascynacje, które zwłaszcza osoby przeżywające PRL świadomie, myślę, że te osoby właśnie najbardziej będą czerpały radość z czytania naszej książki. Chociaż wiem, że na przykład moi czytelnicy, ci, którzy kiedyś byli smarkaczami czytającymi moje książki, a teraz już wyrośli i domagali się o książkę dla nich nadal, ale dla dorosłych, ci czytelnicy 20-paroletni, 30-letni też wiem, że książkę czytają, bo dostają od nich maile i znajdują tam coś dla siebie, a przede wszystkim powód do uśmiechu. No właśnie, bo mam wrażenie, że to jest książka bardzo pokoleniowa i teraz pytanie, czy kuchnia jest w stanie opisać pokolenie? Czy to, co jemy, jest w stanie nas jakoś pokoleniowo zdiagnozować? Jasne. I ja, proszę Państwa, się cieszę, że to pokolenie minęło i że komuna minęła, bo myśmy jedli wtedy okropności. To znaczy, można było się sobie coś w domu ciekawego przygotować, ale ogólnie to, co serwowały restauracje, to było coś okropnego. I proszę Państwa, tak jak Grześ mówił, no to nie jest książka kucharska, to jest książka, która przez właśnie potrawy czasami opowiada o pokoleniu naszym. Proszę Państwa, to jest taki ciekawy przepis, ale opowiadanie jeszcze ciekawsze na tak zwane schabowe po koszalińsku, czyli 2 kromki chleba zamoczone w brązowym sosie, obtoczone z 2 stron i jedzone widelcem i nożem, bo to przypominało schabowego, lecz schabowym nie było. I tam pełno mamy takich smaczków, ale chciałem Państwu powiedzieć i cisnąć w tym kierunku, że to jest przede wszystkim zbiór opowiadań, a te przepisy to jest tylko taki drobny bonus.
Większość jest jadalnych. Ja tylko jeszcze dodam, że jesteśmy z tego pokolenia pisarzy i czytelników, którzy zakochiwali się w literaturze wtedy, kiedy w Polsce stawał się niezwykle popularnym czeski znakomity pisarz, patronujący w pewnym sensie naszej książce, Bohumil Hrabal. W 90 albo 91 roku ukazała się taka, no dość brzydko wydana wówczas, ale niezwykle ważna książka, zbiór opowiadań Bohumila Hrabala pod tytułem Piękna Julcia i inne opowiadania. Wybór Czcibora Piotrowskiego, z tego co pamiętam, tłumacza Hrabala. I ja i Hubert, choć niezależnie, ponieważ ja mieszkałem w Białymstoku, Hubert w Bielawie i nie mieliśmy o swoim istnieniu pojęcia, tę książkę pewnie w podobnym czasie dopadliśmy. Pamiętam, że jej lektura spowodowała, że moja głowa zaczęła pulsować i wtedy zapragnąłem być tak na poważnie pisarzem, nie fantastyki, którą wówczas uprawiałem z miernym skutkiem, ale poważnym pisarzem, który będzie wstawał w szranki, no na przykład z innymi fanami Hrabala. Nie spodziewałem się jeszcze, że los szykuje mi rolę w walce o bycie następcą Brzechwy. To się wydarzyło 2-3 lata później, gdy jako 22-latek dowiedziałem się, że będę ojcem i okazało się, że mam dla kogo i o kim pisać książki dla dzieci. Ale nie odłożyłem gdzieś tam na zawsze pragnień napisania książki dla dorosłych. I gdy Hubert mi miesiące temu zaproponował, byśmy napisali wspólnie tę książkę, to wspomniałem o Hrabalu, miłość do opowiadań, która we mnie jest bardzo silna, i pragnienie opowiedzenia historii dla dorosłych powróciła. I cieszę się, że znowu mogłem w wieku lat 50 zadebiutować. To jest właśnie tak, że jest debiut Kazdebkę dla dorosłych. Czy będzie debiut Klimko Dobrzaniecki dla dzieci? Ja muszę coś Państwu wyznać. Ja napisałem książkę dla dzieci 10 lat temu pod tytułem Banksy. Ona wyszła w bardzo małym nakładzie, 980 sztuk, bez prawa wznowienia. To jest historia opowiadająca przeżycia misia polarnego, który przepłynął na krze lodowej z Grenlandii na Islandię, a napisałem tę książkę chroniąc własny interes językowy. Proszę Państwa, siedzą tu między nami też młodsi czytelnicy, ale ponieważ jest to festiwal nauki, no trzeba trochę o historii wspomnieć, prawda? Były tak zwane stare metody wychowawcze, które się poniekąd do dnia dzisiejszego sprawdzają, czyli zastraszenie albo przekupstwo. Ja wybrałem przekupstwo, bo mój syn w pewnym momencie, najmłodszy, oprotestował język polski. Powiedział, że on nie będzie czytał po polsku, nie będzie mówił po polsku i wtedy zdałem sobie sprawę, że moja najgorsza mara się spełnia. Ja z moim dzieckiem po niemiecku, wychowany na 4 pancernych, na klosie, na tej całej propagandzie. Ja pochodzę z Dolnego Śląska, kiedy ziomkostwa sudeckie co sobotę mnie prześladowały autobusami jakimiś, które miały ubikacje wtedy, kolorowymi, prawda, w 70 latach. Mówię, nie, to jest niemożliwe. Mam szacunek dla języka niemieckiego, bardzo to jest piękny język w pewnych okolicznościach, wielkie dokonania w literaturze, filozofii i tak dalej, ale mówię, no nie będę rozmawiał z dzieckiem po niemiecku, będąc Polakiem. I napisałem książkę właśnie o tym Banksim. Napisałem tę książkę i dostałem 10 egzemplarzy autorskich. One przyszły do Wiednia, położyłem je na stole. Mój syn, on miał wtedy 7 lat, przyszedł i mówi, co to jest? Ja mówię, no, napisałem książkę dla dzieci i nawet tobie zadedykowałem, ale ponieważ ty nie chcesz czytać po polsku i w ogóle nie chcesz ze mną mówić po polsku, to, no to niech sobie tak leży. No i proszę Państwa, on się drugiego dnia, myśmy wszyscy zaspali, ale on się na następny dzień spóźnił do szkoły, bo wziął tę książkę i ją przeczytał. Ją przeczytał i od tej chwili mówi świetnie, pisze, no, mówi w 5 językach, ale polski jest jednym z jego ulubionych języków, więc odniosłem pedagogiczny jakiś taki sukces. A ponieważ zacząłem się z Grzegorzem zadawać i muszę Państwu powiedzieć, że jak jeździmy z Królikiem, to często jest tak, że są rano spotkania dla dzieci, a wieczorem są dla dorosłych. Kiedy Grzegorz ma spotkania dla dzieci, to jest 300 osób, a kiedy mamy dla dorosłych, to jest 30 osób. Wtedy ja mu mówię, witaj w moim świecie. Ale widzę, jak on to robi, widzę, jaką radość ma, jak ma świetnie baterie nabite potem, żeby się spotkać z dużo mniejszą publicznością. No i zazdroszczę mu, że jego czytelnicy się rodzą, a moi umierają, więc postanowiliśmy
wznowić tego Banksiego i wyjdzie na wiosnę. I no, przebywanie z Grzegorzem doprowadziło do tego, że co prawda napisałem książkę, ale ona zaistnieje na nowo, tak? Urodzi się na nowo, z nowymi ilustracjami w innym wydawnictwie i to jest wspaniała rzecz. To jest wspaniała rzecz, a czy Grzegorz Kazdebkę dla dorosłych będzie funkcjonował i ciągle pisał? No to też wyznanie. Ja 30 lat temu, gdy jechałem z mego rodzinnego Białegostoku do Warszawy na studia, jechałem do niej z założeniem, że bardzo szybko podbiję Warszawę jako autor piszący dla dorosłych, jako Marek Chłasko swego pokolenia i rzeczywiście w tym pociągu 2 godziny planowałem sobie najbliższe lata jako autor prozy dla dorosłych. Tak jak wspomniałem wcześniej, przydarzyło mi się życie, czyli rzuciłem się w wir rozrywek towarzyskich, z których potem urodził się mój syn Kacper, co było szczęśliwym zrządzeniem losu, ponieważ ja dzięki Kacprowi doceniłem literaturę dla dzieci. Nie czytałem jej za bardzo, gdy byłem dzieckiem. Czytałem raczej takie przygodówki dla młodzieży i właściwie literaturę dla dzieci poznałem dopiero jako już taki młodzieniec dość egzaltowany, ale też jako ojciec czytający swojemu synkowi przed snem, a czytałem mu od pierwszego dnia, gdy pojawił się w domu, czyli 4 dni po swoim urodzeniu. Wprawdzie dla dorosłych na początku książki, ale potem także klasykę literatury dziecięcej i zrozumiałem, że literatura dziecięca jest w ogóle publiczność dziecięca jest najważniejszą publicznością na świecie. To jest ta publiczność, na której postawy, aspiracje, marzenia można jeszcze wpływać. Dlatego ja na pewno tutaj deklaruję bardzo wyraźnie, nie porzucę, póki czytelnicy będą chcieli mnie czytać, pisania dla dzieci właśnie. Acz jako, że w domu już dziecka nie mam, ponieważ mój syn, inspirator pierwszych książek, skończył niedawno lat 27, no to już będę sobie częściej pozwalał do zaglądania we własne marzenia sprzed lat. A te marzenia były związane także z tym, żeby zemścić się na pewnej osobie z mojej rodzinie. Zemsta nigdy nie jest dobrym oczywiście przyczynkiem do tego, żeby powstawała literatura, ale ja rzeczywiście akurat nią się żywiłem na samym początku. Chciałem napisać książkę, która będzie książką odwetową na pewnym demonie z mojej rodziny, który wychodził zwycięsko z każdej awantury i widziałem wiele łez moich bliskich i wówczas jako 19-latek bardzo, bardzo chciałem tę osobę przynajmniej skrzywdzić na kartach literatury. Chwała Bogu, wtedy tego nie zrobiłem, bo zapewne nie umiałbym ani emocjonalnie tego udźwignąć, ani i warsztatowo. Teraz po latach, gdy pisałem książkę z Hubertem, książkę, co dużo mówić, zabawną, chociaż czasami opisującą sprawy trudne, ale jednak zabawną, mimo to, gdy tak mieszałem w pamięci, na wierzch wypłynęło tak dużo wspomnień, także z tym demonem, o którym mówię, że rzeczywiście czuję, iż muszę w tej chwili zrobić taki egzorcyzm literacki, tę książkę napisać jak najszybciej. Królik po islandzku spełnił tę funkcję, z mojego punktu widzenia, ważną, że pokazał wydawcom wydającym książki dla dorosłych, że potrafię pisać także dla dorosłych i do mnie się zgłosiło kilku wydawców z propozycją podpisania umowy. Nie robię tego, bo ja jestem przesądny, boję się, że jak już dostanę zaliczkę, to w życiu tego nie napiszę, ale w tej chwili, to prawda, pracuję nad książką dla dorosłych i książkę, którą muszę napisać, podejrzewam, że ona bardzo mocno zablokuje wszelkie inne pisanie, które może się w mojej głowie pojawić. To wróćmy jeszcze do Królika po islandzku, bo jest to fantastyczna opowieść nie tylko pokoleniowa, nie tylko gastronomiczna, ale też moim zdaniem przygodowa, bo mnóstwo tutaj fajnych takich wagabundzkich przygód, zwrotów akcji. To jest tak, że wy macie takie zawadiackie życie? Nie, po prostu w pewnym momencie swojego życia przenosiłem się z miejsca na miejsce, używałem różnych środków komunikacji. No i proszę Państwa, no statystycznie siedząc w domu i pisząc, rycerze chodzą, siedząc w domu i pisząc, no mniej osób można spotkać niż przebywając w przedziale na przykład pociągu, tak? A myślę, że też mam taką właściwość, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo po co, dlaczego. Kiedyś mówiłem, że przyciągam tak zwanych wariatów, a teraz mówię, że przyciągam tak zwanych ciekawych ludzi. No to mówi ze względu na mnie, bo ja założyłem, że Hubert przyciąga wariatów, a potem uświadomiłem sobie, że rany boskie też jestem w ich kręgu, więc Hubert zaczął mówić, przyciągam ciekawych ludzi. Ale Hubert, ja przez długi czas nie wierzyłem
myślałem, że Hubert konfabuluje bardzo często w swoich opowieściach, także w tych literackich i ku mojemu zaskoczeniu potem okazywało się, że postacie, o których byłem pewny, że je wymyślił, nagle pojawiały się w naszym życiu, on mi przedstawiał, a to jest właśnie Hitler z opowiadania na przykład, a to jest właśnie Marianna skądś tam. To jest niebywałe. Hubert jest magnesem dla, no niech będzie, ciekawych ludzi. A co do takiego, jak powiedziałeś, łobuzerskiego... Łobuzerskie albo zawadiackie życie. Zawadiackie, no tak, no w ogóle bajkopisarz musi być zawadiaką, muszę Państwu powiedzieć. W ogóle pisanie dla dzieci nie powinno się kojarzyć z rozrywką niewinną i przyjemną. Ja już zauważyłem parę lat temu, że pisanie dla dzieci no jest też jak wciągane na siłę troszeczkę wojny światopoglądowe, które przetarzają się przez świat, także przez Polskę. Ale ja w ogóle bardzo nie lubię mówić o literaturze dla dzieci przez pryzmat tak zwanej wysokiej kultury albo bon tonu, czy też grzeczności, mówiąc inaczej, ponieważ bardzo wkurza mnie, że dzieciom przedstawiamy książkę jako część elementu życia grzecznego dziecka. W naszych czasach niegrzeczne dzieci czytają książki, w naszych czasach książki czytają przyszli wynalazcy, buntownicy, tacy literacy chuligani, którzy będą zmieniali świat na lepsze i w ten sposób pozycjonujmy książkę dla dzieci w ich oczach, w ich głowach, ponieważ mało dzieci chce być grzeczne, nie znam żadnego dziecka, które chciało być grzeczną niunią, za to znam wiele dzieci, które rzeczywiście są niepokorne także dzięki lekturom, które trafiają w ich ręce. Literaccy chuligani, którzy będą zmieniali świat na lepsze. Piękne. Tak. A to jeszcze pociągnijmy ten przedział pociągu, te podróże, Wiedeń, Islandia. To jest faktycznie taki moment, w którym spotykasz ciekawych ludzi z całego świata, no bo faktycznie ja byłem przekonany, czytając to i może nie zdradzajmy wszystkiego, no ale że część tych barwnych postaci, które się pojawiają w twoich opowiadaniach, to są postacie albo zmyślone, albo tak zwirowane z kilku osób. Załatwimy najpierw Islandię i sprawę pociągów. Proszę Państwa, na Islandii nie ma kolei. Ja mam prywatną szajbkę na punkcie kolejnictwa i jak mogę, to się poruszam pociągami. Zbadałem sprawę. Była kiedyś kolejka węglowa na Islandii, która wiozła z portu węgiel gdzieś tam 2 kilometry. Tak? To było i widziałem pomnik tej lokomotywy. Natomiast kiedy pojawiają się wybory na Islandii, mówię Państwu szczerze, problem kolejnictwa zaczyna być podnoszony do rangi po prostu ogólnokrajowej, bo każda partia polityczna obiecuje, że jak wygra wybory, to pojawi się kolej na Islandii. Oni mają taki kompleks europejski, tak? I obiecują, że będzie szybka kolej z Keplaviku do Reykjaviku, czyli te 60 km z portu lotniczego do stolicy. Ja w to nie bardzo wierzę, bo to jest państwo, które leży na styku dwóch platform, więc tam się częściej zdarzają trzęsienia ziemi niż tąpnięcia tutaj na Śląsku. No i wiadomo, że te tory by się jakoś nie funkcjonowały. Ale ja jeżdżę koleją, przyjechałem do państwa też koleją, zresztą Katowice, Wiedeń to jest teraz krótko, 5 godzin, jest dłużej niż było, ale będzie krócej, bo robią szyny między Żebrzydowicami i Katowicami i proszę Państwa, z Wiednia do Katowic będzie można dojechać w mniej niż 4 godziny. To jest wspaniale. To mniej więcej tak jak 100 lat temu, czy 120, jak Franciszek Józef żył, to też jeździło 4 godziny. Więc proszę Państwa, zbliżamy się do tego momentu, kiedy 120 lat temu już mieliśmy te osiągi, ale taka jest ludzkość, że 2 kroki do przodu, 1 do tyłu, mniej więcej tak. Oczywiście tam jest korowód barwnych postaci w naszych opowiadaniach, 15 Grzegorza, 15 moich i oczywiście to jest literatura. Trzeba było pozmieniać nazwiska czasami, czy imiona, żeby się ktoś nie obraził. Czasami trzeba było osobę podkręcić literacko, bo była nie aż tak ciekawa, a czasami była aż tak ciekawie nieprawdopodobna, że trzeba było ją stonować. Ale jak Państwo przeczytacie tę książkę, to tam jest na przykład taki bohater, który ma na imię Elvis i on rzeczywiście miał metalowe czoło, ja go spotkałem, znaczy był po wypadku i wszczepiono mu jakiś metal pod skórę, bardzo udana operacja plastyczna i on, żeby poderwać dziewczyny, to w stołówce przylepiał sobie, znaczy przykładał sobie takie magnesiki, jak mamy na lodówce i one mu się wszystkie trzymały czoła. I on powiedział, że ten wypadek to była najszczęśliwsza rzecz w życiu, jaką go spotkała, bo nigdy by nie był takim Don Juanem, gdyby nie ten wypadek. Także mamy korowód śmiesznych postaci prawdziwych, ale to jest ciągle literatura, proszę pamiętać. To jest...
To jest też chyba jednak dość zabawna opowieść facetów o facetach także, no bo ta opowieść o Elvisie pokazuje też, jacy my jesteśmy głupi i co my uważamy, że jest atrakcyjne z punktu widzenia kobiety. No, mężczyzna dorosły, który sobie przykłada magnes do czoła, żeby poderwać kobietę, to bawi rzeczywiście mężczyzn w czasie rozmów przy piwie, ale podejrzewam, że większość kobiet jednak po prostu patrzy na to z politowaniem. Książka w mojej książce, w moich opowiadaniach pojawiają się prawdziwe postaci. One się też pojawiają na spotkaniach autorskich, czegoś trochę obawiałem, bo wiem, jak bardzo my wszyscy jesteśmy czuli na swoim punkcie i każdy z nas siebie widzi trochę inaczej niż otoczenie. Pamiętam, że jakaś dziewczynka na spotkaniu porannym, które obserwowała Hubert, zapytała mnie, co jest łatwiej opisać, straszliwego smoka czy krasnoludka. Ja wtedy, odpowiadając na to pytanie, właśnie namyślając się nad nim, uświadomiłem sobie, że najtrudniej jest opisać własną ciotkę w taki sposób, żeby się nie obraziła, a żeby jednocześnie portret był portretem prawdziwym. Bo w ogóle posiadanie, myślę, pisarza w rodzinie to jest wielki problem dla rodziny. Posiadanie pisarza w kręgu znajomych to też jest problem dla tychże znajomych. Żaden chyba znajomy z nas się nie obraził na to, co się pojawiło w książce. Ale wiesz, ja pamiętam, tylko nawiązując do tego, co powiedziałeś, że posiadanie pisarza w rodzinie to jest problem, no bo ja zostałem tym pisarzem i moja mama kiedyś, przeczytawszy jakąś książkę, która była dyskutowana w miasteczku rodzinnym moim małym na Dolnym Śląsku, powiedziała: kurde, a mogłeś zostać księdzem albo dyrektorem naszego liceum. Ludzie by mieli szacunek dla ciebie, a tak to jesteś pisarzem. Więc... Faktem jest, że moja rodzina teraz cała drży, gdy dowiedziała się z jakiegoś wywiadu właśnie, że pracuję nad książką dla dorosłych i wszyscy gremialnie mnie namawiają, żebym dał sobie spokój z tą literaturą dla dorosłych, żebym wrócił do Detektywa Pozytywki czy do Kuby i Buby, no bo po cóż tam męczyć czytelników naszymi powieściami. I to jest problem też właśnie, takie wyważenie między ekshibicjonizmem, do którego pisarz jednak jest trochę predestynowany, a literackim smakiem. Pisarz oczywiście jest raczej ekshibicjonistą. To nie jest zawód dla osób, które mają taki introwertyzm w sobie, który nie pozwala im uzewnętrzniać tego, co się w ich głowach czy w życiu wydarzyło. Niemniej trochę jednak staramy się upichcić nasze teksty w tym piecu literackim. Ja często, jako że w książce są to odniesienia do kulinariów gdzieniegdzie, też na pytanie o to, ile jest prawdy w naszej książce, używam takiego dość makabrycznego, literackiego, kuchennego porównania, dając za przykład taką krwistą karkówkę, którą kupujemy w sklepie mięsnym u rzeźnika, ale przecież nie podajemy takiej krwistej karkówki naszym gościom do zjedzenia. Najpierw ją pieczemy, przyprawiamy, dopiero wtedy ona ląduje na stole. I tak samo jest z tekstami, także tymi w Króliku po islandzku. To jest prawda, ale to jest prawda jednak trochę przypieczona i przyprawiona, żeby była atrakcyjniejsza także smakowo, jeśli chodzi o literackie gusta. Czyli krótko mówiąc, jest to atrakcyjna prawda w naszej książce. A propos pichcenia, na sam koniec, bo czas się już kończy. Wiem, że to tylko dodatek do opowiadań, ale bardzo fajny i bardzo atrakcyjny dodatek, więc jeśli bym mógł poprosić was o polecenie jednego przepisu z tej książki, waszego ulubionego. Myślę, że nawzajem powinniśmy się... Tak. Ja uwielbiam przepis i jest prosty i genialny, proszę państwa, na kripsy czy chipsy z szałwi, z Grzegorza opowiadania. Rzecz prosta, znakomita, szybka w wyprodukowaniu, zachwycająca. Ja tylko dodam, że to nie jest mój przepis, to jest przepis kuchni śródziemnomorskiej. Chipsy z szałwi, najprostsza rzecz na świecie. Zrywamy szałwię tak, żeby ten ogonek pozostał, maczamy w cieście naleśnikowym. Patelnia, oliwa, 30 sekund z jednej strony, 30 z drugiej. Odsączamy, solimy, podajemy na stół i wszystkim oczy wyłażą na wierzch ze zdumienia, że to może być tak smaczne. I robiłem to podczas jakichś tam moich wakacji toskańskich, wielotygodniowych, każdego właściwie wieczora. Okazało się po kilkunastu dniach, ze zgrozą właśnie zauważył to opiekun naszego toskańskiego domu, który przyjeżdżał co jakiś czas, żeby pograbić, coś posprzątać. Zauważył ze zdumieniem, że Polacy obżarli całe wzgórze z szałwi, a to była ozdoba. Liczę na to, że już odrosła ta ozdoba, bo chciałbym tam znowu się wybrać. Ja z kolei bardzo lubię, chociaż w książce jest dużo krwi, to ja bardzo lubię przepisy, które tam są przepisami wegetariańskimi. Mamy tam przepis na humus. Hubercie, ty masz jakąś fajną sałatkę, z tego co pamiętam.
Tak, ale proszę Państwa, tam jest sałatka, polecam. Sałatka kartoflana, taka austriacka, chociaż trochę podkręcona przeze mnie, bo tam jest i lepszy olej innego typu i tak dalej, ale tam jest też paszport, który został pożarty przez mojego psa i on się znalazł w tej sałatce też, ale bardzo ładnie wyglądała, bo to islandzki paszport, one są niebieskie, rzadko spotykamy niebieskie jedzenie w ogóle, a ta moja sałatka jest taka właśnie ziemniaczono-niebieska. A jeszcze tylko zachęcam wszystkich Państwa do różnych eksperymentów kuchni i proszę się nie przejmować, gdy coś nie wyjdzie i proszę przyjąć radę bajkopisarza. Gdy moja żona coś gotuje i nie wychodzi, to ona zawsze głośno temu mówi gościom, że mój Boże, nie wyszło, miało być tak i tak. A jak gdy mi coś nie wychodzi, mówię, proszę bardzo, tak właśnie miało być, tak to robią, tak to robią w górach Kaukazu. Na Kaukazie. Proszę Państwa, zawsze, kiedy potrawa nie wyjdzie, trzeba zrobić do tego legendę. Gruzja, tak, też kiedyś zrobiłem właśnie. Zawsze takie. udaje, że tak miało być, że tak to robią gdzieś tam jakieś ludy tajemnicze, a jeżeli naprawdę jest niesmaczne, to trzeba popieprzyć i obrzucić kolendrą. Zawsze jest pyszne. Popieprzy i serek jeszcze, bo ja kiedyś dałem rozwalone takie knedle ze śliwkami, bo za mało dałem mąki ziemniaczanej i one fatalnie wyglądały, ale ja to tak właśnie upiększyłem i oni, goście się pytają, co to jest? Ja mówię, jak to co? Knedle ziemniaczane po kaukasku. To tak ma być. O, wspaniałe. Bo przyprawy są ważne i w przypadku tych przygód kulinarnych i w życiu, a dobrą przyprawą w naszej książce jest chyba po prostu poczucie humoru. I tym poczuciem humoru, proszę Państwa, skończmy to spotkanie, bo niestety ten czas jest nieubagany. Bardzo dziękujemy. Spotkanie literackie na głównej scenie. Ja tylko może jeszcze zareklamuję, jeśli chcą Państwo więcej literatury spotkać, to w holu dolnym jest strefa Drzewo Opowieści z partnerstwa z Granatowymi Górami, z Festiwalem Słowa. Zapraszamy tam. Tam są też książki do kupienia. I książki są do kupienia tutaj w stoisku tak? Tak, podpisujemy, wszystko będzie, proszę Państwa. Czytajcie Królika, płaczcie, śmiejcie się i polecajcie innym, bo to jest najlepsza książka na wiele sezonów. Ale podpisujemy tylko do 15:50, bo potem biegniemy obejrzeć mecz. No bo potem jest bitwa pod Grunwaldem. Bardzo dziękujemy serdecznie. Podpiszemy chyba tam przy księgarni, dobrze? Bo ja tam będę próbował przerywać. Tak. Wychodzimy. Tak, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję ogromnie. Grzegorz Kazdebkę, Hubert Klimko-Dobrżaniecki. Dziękujemy. Dziękujemy ogromnie. Dziękujemy bardzo.